Cześć, cześć. Cześć z krętego strumyka, nie? Dawno mi to nie było, ale dobra, zobaczymy jakieś takie mniejsze. Była prośba o spokojniejsze ryby, o słabsze łowiska, tak startowe pierwsze, to zobaczymy tu najpierw. Zacznę od jelectwa. Cel jest taki, żeby złowić jakąś sirotkę. No może wpadnie, a tak już tygodnie jego jeleca wyłowiłem, to jest najciekawsze. No, także standardowo czerwone robaki, haczyki, 24, tam miałem, widzieliście, prosty zestaw, tu jest koszyk w pętli. Na tamtym też mam koszyk w pętli. Muszę hamulce pozmniejszać. No, tu jest dobrze. Także co? Tu mam trochę większy haczyk. 22, 24, 20 może się powinno stosować. No co? No to postoimy trochę, zobaczymy co tu będzie brało. Ja się tam łowiło na lewo. Tak jak spojrzałem. Nieraz tu, nieraz 118, 122. Tak jakoś było. 120, 120. To wszystko jest podobne obok siebie. Kolejny jelec. Ten już nie jest za duży. No dobra. Chwilę postoję. I zobaczymy co tu się będzie działo. Może klenia połowie, jak będzie brał. Albo konie. Dobra, co my tu mamy? Coś siedzi. No właśnie, a propos kleni. Może klenie też dałoby się łowić na jakieś koniki polne z gruntu? Dobra, jest jakieś... Chciałem powiedzieć, jest kolejna ryba. A to jest chyba muszla. Muszla, o, dobrze. To nie była raczyśnica. Mamy muszlę. Co to jeszcze może być? No w końcu bym chciał tą sirotkę. No to tylko mały. To nie jest krom, to jest zapa. Zapomniałem o tym, że zmienili tutaj model trochę. Prędzej też była jedna. Taka mała. Dobra, i kolejne jakieś takie brania trochę lepsze. O, propos sirotek. No ta już nawet wygląda, co? O, 127 gram to jest całkiem fajna sirotka. No, tego bym chciał. Czy jak zwykle, nie? Tu biorą na wszystkie wędki, jak ktoś sobie chce procenty ponabijać na grunt, to zawsze właśnie odsyłam nakręty strumyk, bo macie masę różnych rybek. To jest znowu sapa. Masę różnych rybek, różnych gatunków. Mam 301 gram, to już ładna sztuka. Także procenty wam powinny tu wchodzić. Ja zawsze się zastanawiam, jaką zanętę robić. Nieraz robiłem taką robaczkową. Tu nie nęciłem nic. Ale daję wtedy paszę w bazę i daję różne tam, nie wiem, fragmenty posiekanego robaka, ochotkę, białe robaki i takie tam. Dobra, co my teraz tu mamy? Już się ta ryba zawzięła, widzicie, że to jest płotka, nie? Ciekawe dlaczego nie mogłem jej musiałem hamulec trochę zwiększyć tutaj. To nie było jakieś takie, nie wiadomo jakie. Co tu jeszcze może być? O, jazgarz. No, jak są sirotki, to sami jazgarze, nie? Wpadniecie na jakiś spot tutaj na krętym strumyku właśnie za sirotkami i wychodzi wam 5-6 jazgarzy, to najpewniej dostaniecie tę sirotkę. To zawsze chodzi w parach. O! Sandaż wałżan. Całkiem duży się. 500 gramowy, ej, to całkiem duży. Myślałem, że to jak już wpadnie, to taki malutki. No to 500 gram. Dobra. O, następne klińsko. Nie, no ja będę musiał coś pokombinować, połowić, a może spinning użyć na to eklenie. Pomyślę jeszcze, może z rana. Dobra, co tu będzie teraz? Raka brakowało. Ciekawe, czy to będzie pojedyncza sztuka, czy będzie ich więcej.
70 gram. Jak ktoś by chciał ogony raka, to fajnie. Aha. Kolejny rak. Co one w parach przychodzą? No to dobre, nie? To jest zabawne. O i kolejny rak. Tam jeszcze chwilę prędzej też miałem jednego. Już nie wszystko nagrywam. Albo część nagrywam, ale jest nieistotne to tego nie usłyszycie w materiale. Co to może być? Kolejne. Wychodzi, że w parach przechodzą, chociaż tamten był pojedynczo. Poprzedni. A tu chyba już 5. rak. Jak dobrze liczę. No i kolejny jazgarz. To jest całkiem ładna sztuka, 101 gram, to już duże. Dobra, co tu teraz będzie? Tam takie mocne branie, jakby to jakieś klenie brały. W ogóle zobaczcie, o, tu kolejna sapa. Zobaczcie na czat, nie? Kleń, trofka. I to mnie motywuje do tego, żeby spróbować złowić jakiegoś klenia, może na spinning. No, a może okonie też biorą. No, trzeba będzie spinning wyciągnąć zamiast... No właśnie, a propos klenia. Trzeba będzie w spinning wyciągnąć jakiś zamiast tego. Zamiast tej wędki może? 600 gramowy. Wezmę tą ultimę moją, wrzucę tu sobie na 2, jak zwykle. Wrzucimy tą ręcznie robioną czarną brutówką i zobaczymy. Prędkość. Dużą prędkość mam. Ciekawe, szybko branie jest. Sobie pokombinuję różne przynęty i zobaczymy taką, która będzie chyba najlepsza. Patrzcie, tu mam haczyk 6. Zobaczymy. A patrzcie, w ogóle ktoś napisał, że 120, 122, czyli minimalnie w prawo ode mnie. I ktoś niby tu łowi na Horneta, nie wiem, posprawdzam go, ale myślę, że to nie będzie to. Dobra, ja sobie zmieniam teraz na czarną obrotówkę, tą ręcznie, tą z kropkami, a nie ręcznie robioną, czyli numer 16 z Piket. Rzucałem jeszcze tym właśnie Hornetem, tą, nie wiem czy miałem, o jest branie. Miałem jakąś jedną rybę miałem, o jest, to jest kleń. No, czyli to co bym chciał łowić. Miałem jedną chyba rybę na tego Horneta, co tam prędzej wspomniałem, co na czacie pisali. Zieloną jeszcze testowałem, to też nic nie było. Zobaczcie, tu jest haczyk chyba standardowy. Ciekawe, że brania od razu po rzucie. I tak właśnie tam między te drzewa, konary w wodzie, czyli to tak jak mówiłem, te 120, 122 kawałek w prawo, to może tam rzucają. Ja czasem tu bardziej tak na lewo rzucałem, jeszcze przed zmianą tej mapy. Ciekawe, co to za ryba będzie. Zobaczymy za chwilę. A to nie jest kleń. To jest ten nowo wyglądający boleń. A ładna sztuka, w ogóle ładny exp, nie? Jak na tutaj na standardy krętego strumyka. No dobra, kolejny rzut w to miejsce i zobaczymy, co tam się stanie. Ale... No to co chciałem sprawdzić, to sprawdziłem. Jakąś sirotkę dostałem. Co tam jeszcze miałem? Klenie jakieś tu biorą. Sapy, co ciekawe, biorą. Co tu jeszcze wychodziło? A, ta seria tych raczków. To też coś tam powpadało. Czego jeszcze tu nie powiedziałem? Ja testowałem różne prędkości. Od 16 do 32. Wydaje mi się, że ta większa prędkość to... O, kolejne branie. To jest to pod te ryby. Bolenie i klenie chyba lubiły tak około 30, mi się tak przynajmniej kojarzy. A propos bolenia, następny boleń. Ciekawa sprawa. No dobra, ja sobie teraz
pozwijam te wędki tu, zwłaszcza, że tu jest jeszcze branie. O, leszcza to jeszcze tu nie złowiłem. No dobra. To co, sprawdzamy. Nie ma tu nic. I zaraz widzimy się przy sprzedaniu. No dobra, zobaczymy ile ja tam zrobiłem, ale tutaj nie ma czego się spodziewać, chociaż patrzcie. To nie są duże klenie, jakby się tam postało trochę dłużej. Nawet myślę, że na spławik można byłoby kombinować na jakieś koniki polne albo na żuczki, na żuka połowić też można było. Myślę, że dałoby się złowić, no albo ten spinning, co teraz robiłem, nie? O, sapy też. Sapy też do zaliczenia jak najbardziej. Raczyźnice to bym się nie zdziwił wcale jakby brały. To ja z tego miałem? Miałem chyba muszle, nie? Dobra, muszla jest. Muszla jest. Klenie by się tam dało. Jazgarze też mam. Jazgarze też mam. No to co coś tutaj wyskoczyło z tej kawiarni. Wiadomo, że to bez cudów, ale to te tutaj klenie to naprawdę, nie? Jakiś byłem zdziwiony, jak tu wpadłem ponagrywać, bo wychodziły trofki chyba 2-3 na godzinę. To kleń też potrafi dobrze oddać zarobkowo. Dobra. 110 plus tamte drobnice z kawiarni nie jest najgorzej. Ale jak ktoś chce jakąś tam rybę spróbować zaliczyć, taką konkretną, to te boleń teraz widać fajne, te klenie całkiem fajnie. Sirotki to wiadomo. Tu mnie zaskoczył, że jelec tyle płaci. No jak ktoś chciałby jeszcze sobie raka zrobić, ogony raka, ma już taką możliwość, to w sumie ogony raki może tu połowić, co? Jazgarza na żywca. Jest parę opcji. Okej. To ja dzięki za obejrzenie filmu. Pamiętajcie, łapkę w górę mile widziana. I na razie.